No za 20 jestem w szatni. Za 10 powiedzmy jesteśmy na stanowisku, gdzie jeszcze tam coś rozmawiamy. O 7 zaczynamy, no i o 15 się schodzi. No cały dzień. No to idziemy. Kanapki wziąłeś? Nazywam się Jerzy Maćkowski. No, jestem zatrudniony na stanowisku szlifierza, ślusarza. Ja już to robię od 15 lat. Nazywam się Wojciech Worwąg. Pracuję tu już od początku tego zakładu, a moja praktyka związana właśnie z produkcją sztućców to sięga już 35 lat. Jestem szlifierzem ostrzy. Nazywam się Edward Krynicki. Ustawiam narzędzia na prasach przy zmianie asortymentu wyrobu. Pracuję tutaj 27 lat. Znajdujemy się w zakładzie produkcyjnym w Legnicy. Nie tylko sztućce są tutaj wykonywane, wykonujemy też różną galanterię stołową, która zdobi później nasze stoły. Pobiera się blachę z magazynu. Mamy blachę mosiężną, stalową, kwasoodporną. No i jeszcze blachę srebrną. Tnie się na pasy, później z tych pasów tnie się na wykrojnikach wstępny na kształtki. To ma wstępny już kształt, to już wygląda. To tam też po kilku razach, bo to nie jest tam jedno uderzenie, już jest łyżka, nie? Sztućce trafiają do mnie na wstępną obróbkę. Pilnikiem piłuję to, co zostało po tłoczni. Po prostu jak narzędzie uderza w materiał, jest mała wypływka na ornamencie i to trzeba spiłować. Sztućce są wykonywane w dużym stopniu ręcznie, w granicach 6-7 tysięcy sztuk miesięcznie, czyli nie zapewniamy takiej bardzo dużej produkcji, żeby masowo wejść do sklepów, bo nasz wyrób ma zdobić stół, a nie być po prostu zastawą stołową. Dostaję kawałek blachy i z tego mam zrobić ładne, błyszczące ostrze. Biorę ten półwyrób, no i zaczynam po prostu produkcję. Przy takim ostrzu jest około 15 operacji. Maszyny są, ale to głównie trzeba mieć doświadczenie, tak bym to powiedział, nie? No bo to maszyna wszystkiego nie zrobi, a tutaj praca opiera się na ręcznej robocie. No cierpliwości tak, bo tutaj trzeba mieć cierpliwość. I to trzeba się tego nauczyć. I precyzja przede wszystkim. Powiedziałbym, że głównie precyzja. Później to trafia na szczotki, dotyka się łyżką, no i wygładza się, poleruje się. Mam świadomość, że my to tak samo robimy ręcznie, jak kiedyś robiono. To się nic chyba nie zmieniło. Posiadać serwis srebrny to było marzenie każdego w miarę bogatego człowieka. Każdy, kto aspirował do bycia w pewnej grupie społecznej, chciał wystawiać serwis ze srebra albo chociaż z platerów na swoim stole. One świadczyły i o statusie społecznym, i o guście. Myślę, że dzisiaj przywiązujemy troszeczkę mniejszą wagę do tego, jak jemy i z jakich naczyń, chociaż oczywiście wraca moda na używanie pięknych przedmiotów, żeby nie tylko było to smaczne, ale i też pięknie podane. To są bardzo ładne rzeczy, to trzeba powiedzieć, że są bardzo ładne rzeczy. To jest pewnego rodzaju satysfakcja robić coś ładnego, nie jak w innych zakładach przemysłowych, gdzie pracownik tłucze ten sam element. To jest jeszcze taki odruch, że gdziekolwiek bym nie był, czy bym był w restauracji, czy u znajomych, biorę te sztućce i je oglądam, jak one wyglądają. I muszę powiedzieć, że widzę same wady. Same wady, w porównaniu z naszymi oczywiście. Mam ogromną satysfakcję z tego, że to ja potrafię coś takiego zrobić.